Proszę Państwa, otwieram 6. sesję 9. kadencji Rady Gminy Sławno. Ustawowy skład radnych 15. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 13 radnych. Stwierdzam kworum. Posiedzenie jest prawomocne. Rada jest władna do podjęcia uchwał. Witam serdecznie Panie i Panów radnych. Witam Pana Wójta Tadeusza Wojciechowskiego. Witam zastępcę Wójta, Panią Beatę Szlęzak. Witam Panią Skarbnik Gminy Mirosławę Śmigiel. Witam Pana Sekretarza Andrzeja Mazura. Witam radcę prawnego Panią Joannę Kmitę. Witam kierowników referatów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Witam wszystkich Państwa, Państwo radni. Potwierdzenie na sesję. Zawiadomienie o zwołaniu sesji z dołączonym porządkiem obrad wraz z materiałami. Państwo radni otrzymaliście drogą elektroniczną. Zapytam, czy będą w tym temacie jakieś uwagi? Proszę bardzo, Pan Chmielewski. Dzień dobry, szanowni państwo, panowie radni, pracownicy gminy. Mam takie pytanie tutaj do pani radcy prawnej. Ze względu na to, że dnia 9 lipca złożyliśmy projekt uchwały i zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym artykuł 20 punkt 6 na wniosek klubu radnych przewodniczący Rady Gminy jest obowiązany... Ale panie radny, dojdziemy do tego miejsca. No może Ale- naprawdę. Po co ale się denerwować? Nie znalazło się w porządku obrad No nie ten znalazło się. No i Ale chciałbym się ja powiem, dlaczego się nie znalazło. Przed Ja chciałbym się porządkiem. pani radcy prawnej zapytać o to. Także jakby pani radca prawna mogła się wypowiedzieć. No, z punktu widzenia formalnego powinno się to znaleźć. W zawiadomieniu, które otrzymaliśmy jako radni 7 dni temu, czyli prawidłowo, powinno to się, ten projekt uchwały powinien się znaleźć w porządku obrad. No, dziwi nas to bardzo. No nas też dziwi bardzo forma tego projektu. Ale to będzie, nastąpi to naprawdę. Tutaj pan przewodniczący wyjaśni tę kwestię. Proszę bardzo. Stwierdzam, że sesja została zwołana prawidłowo. Informuję, że sesja jest transmitowana. I utrwalana za pomocą urządzeń elektronicznych. Przechodzimy do punktu drugiego. Przechodzę o porządek obrad dzisiejszej sesji. Przedstawiam porządek obrad na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Zwołuję 6. sesję 9. kadencji Rady Gminy Sławno, która by się w dniu dzisiejszym. Porządek dzisiejszej sesji proponowany. Punkt 1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie kworum. Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad. Punkt 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniej sesji. Punkt 4. Informacja wójta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. Punkt 5. Podjęcie uchwał. Podpunkt A. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla policji. Podpunkt B. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Sławno na lata 2024-2034. Podpunkt C. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Podpunkt D. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Tomaszów Mazowiecki i Opoczną. Podpunkt E. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sławno położonych w Unewlu, miejscowości Unewel. Podpunkt E. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sławno położonych w miejscowości Wygnanów. Punkt 6. Sprawy różne. Punkt 7. Zakończenie obrad. Czy będą wnioski do proponowanego porządku obrad? Nie widzę. Punkt 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z poprzedniej sesji. Szanowni Państwo, była uwaga pana radnego Chmielewskiego co do protokołu numer
numer 2 do odbytej sesji Rady Gminy Sławno w dniu 29 maja 2024 roku i poproszę pana wiceprzewodniczącego Mariusza Śmigla o przedstawienie tego tematu. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, w dniu 28 czerwca pan Chmielewski zgłosił uwagę do protokołu z poprzedniej sesji, podnosząc temat, że nie został uwzględniony w tym protokole, w drugim protokole z dnia 29 maja jego wniosek. Powiem tak, że pozwoliliśmy sobie tutaj z panem przewodniczącym z panią mecenas przede wszystkim przeanalizować tą kwestię. Odsłuchaliśmy wielokrotnie nagranie z tej sesji, czyli z dnia 29 maja. I pozwólcie państwo, że ja to króciutko przytoczę. Na owej sesji w dniu 29 maja tutaj uwaga dotyczyła tego, że nie został uwzględniony wniosek pana radnego Chmielewskiego co do zgłoszenia swojej kandydatury na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Mianowicie w tamtym dniu, tuż po przedstawieniu przez radnego Kałkowskiego proponowanego składu komisji, również proponowanego, podkreślam, z propozycją pana Kałkowskiego na przewodniczącego, głos zabrał radny Chmielewski i pozwólcie państwo, że tutaj zacytuję tę kwestię. Pan Chmielewski, radny Chmielewski miał uwagę. Mianowicie to nie było stwierdzenia wniosek, tylko to była uwaga. I uwaga dotyczyła, cytuję, zaproponowałem tam swoją kandydaturę. I dalej już było uzasadnienie dotyczące tej właśnie kwestii zaproponowania swojej osoby na przewodniczącego tej komisji. Wspólnie z panem przewodniczącym wice, jak i z panią mecenas, nie do końca żeśmy tutaj stwierdzili, czy był to wniosek formalny. Ja sobie tak króciutko tutaj wstępem, natomiast proszę tutaj pana przewodniczącego o zdanie kończące. Jeżeli będzie taka jeszcze konieczność i wola pana radnego Chmielewskiego, no to poprosimy jeszcze panią mecenas o zabranie głosu w tym temacie. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, też jestem tego samego zdania, że nie padł wniosek ze strony pana radnego Chmielewskiego, że składam wniosek. I tego w tym miejscu nie było. Także uważam to, że to jest. Mam komentarz, jeśli można. Jeżeli pan jest przeciw, to proszę, Proszę, doradzy się. Panie Przewodniczący, panowie się wypowiedzieliście, prawda, odsłuchaliście. Zgadzam się, jeśli takie słowa z mojej strony padły, to wynikają po prostu z mojej niewiedzy odnośnie pracy w Radzie ze względu na mój krótki staż. Także moją intencją było zgłoszenie mojej kandydatury na przewodniczącego. Jeśli tutaj pani radca prawna uznaje, że rzeczywiście te słowa nie brzmiały jednoznacznie, ja to rozumiem, akceptuję jak najbardziej, natomiast brakuje mi tej intencji. Panowie mogliście się dopytać, o co chodzi. Niestety nie było tej dobrej woli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czyli stwierdzam, że jest wyjaśnione. Teraz przechodzimy do punktu 3 dzisiejszego obrad. To jest zgłoszenie uwag do protokołu z poprzednich sesji. To są protokoły, nazbierało się, były na wniosek. To są protokoły numer 3. To jest 28 czerwca, protokół numer 4, 16 lipca i protokół numer 5 z 12 sierpnia. Do tych protokołów 3 będą jakieś wnioski? Czy radni wnoszą wnioski? Nie widzę. Nie głosujemy. Stwierdzam, że protokoły zostały przyjęte.
Przechodzimy do punktu 4. Informacja wójta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. Proszę panie wójcie o zabranie głosu. Państwo Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, wiele wydarzeń, jak i również działań gospodarczych podejmowaliśmy w okresie międzysesyjnym i w taki bardzo sposób syntetyczny przedstawię te informacje. Ogłoszenie postępowania przetargowe na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kozenin i rozstrzygnięcie przetargu 5 wrzesień. Również ogłoszono przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Kunice i rozstrzygnięcie przetargu 5 wrzesień. W dniu 11 lipca podpisano umowę na wspólną realizację przebudowy drogi gminnej pomiędzy województwem łódzkim, reprezentowanym przez Artura Bagieńskiego, członka zarządu województwa, gminą Sławno, drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kozenin. Wartość zadania 891 tysięcy, dotacja 278, pozostałe środki to środki budżetowe. I tutaj w trakcie podpisywania umowy. Podpisano kolejną umowę na realizację zadań inwestycyjnych w wyniku przetargu ogłoszonego przez gminę. Przetarg wygrała firma Binstar z Tomaszowa Mazowieckiego i tutaj jest wartość inwestycji 4 994 000. Wkład własny gminy to ponad 3 miliony złotych, dofinansowanie 1 980 000, zadanie współfinansowane z rządowego programu Polski Ład i rozpoczęły się prace już w tej chwili. Trwa wykonywanie wodociągu na osiedlu Grążowice. Podpisano umowę na budowę i modernizację obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie gminy i tutaj te środki w ramach Polskiego Ładu. Całkowita wartość 6 439 000, wkład własny gminy 643 i dotacja 5 795 tysięcy złotych. I to są budowa nowych świetlic w miejscowości Popławy i Owadów, remonty świetlic Dąbrówka Trojanów i Grążowice, remont Domu Ludowego i siedziby przedszkola w Psarach, jak i również remont Gminnego Ośrodka Kultury. Ja, Szanowni Państwo, zatrzymam się troszkę nad tym zagadnieniem, bo nie mogłem uczestniczyć na poprzedniej sesji ze względu na to, że miałem wizytę komendanta wojewódzkiego i zastępcę komendanta wojewódzkiego i również powiatowego w sprawie przydzielenia 3 samochodów dla gminy Sławno-Pożarniczych, ale przeglądając tę sesję zbulwersowałem się. Jak można być nieodpowiedzialnym, jeżeli jest zwołana nadzwyczajna sesja w celu dostosowania budżetu do przeprowadzonego postępowania przetargowego? Jest to kwota dotacji, jak widzimy, 5 795 000 i głosuje się przeciwko tym zmianom. Wyjątkowo trzeba być nieodpowiedzialnym, bo w dalszych okresie nie będę się kierował i nie będę kierował indywidualnie. Niech każdy sobie popatrzy i odsłucha sesję. I ja tylko zwracam się z prośbą. Polityka polityką, prowadźcie sobie, ale jeszcze jest coś takiego jak wizerunek gminy i grać kwotą 5 795 000 złotych, a gdyby jeszcze oprócz jednej osoby się znalazło 7, to co? Pieniądze byśmy oddali? To jest normalne, coś niesamowite. To się w głowie nie mieści. To jest precedens w skali gminy Sławno. I mam prośbę do pana radnego Chmielewskiego, niech sobie politykę i kabaret urządza u siebie na podwórku, a nie na sesję. Niech pan traktuje Panie poważnie samorząd Wojciechowski, gminy. wójcie, proszę tak nie mówić. Jeśli pan chce ze mną porozmawiać, proszę się umówić formalnie. Proszę Jestem pana, ja się z gotowy panem ze nie będę świadkami rozmawiał rozmawiać. indywidualnie, tylko Natomiast mówię o nie faktach. odmawia pan odpowiedzi na wszelkie pytania, które zadaję. Nie odpowiada pan na Panie pytania, radny, w związku z tym Proszę jest... nie uprawiać. Proszę, Może Panie ale- przewodniczący, tak nie może być, że pan nie uciszy tutaj pana. nie uciszam, ale niech pan wysłucha to. Nie akceptuję, pan mnie ucisza. Ja pana nie uciszam. Pan wójt skończy
Pan może zabrać głos. Niech pan to sobie tak ułoży. Po co te nerwacje? No po co? Pan Bardzo, ma prawo bardzo do mnie pan zabrania zden- głosu. Pan Bardzo. mnie zdenerwował, wójt. Pewnie o to chodziło, prawda? No to proszę. Dziękuję. się wyciszyć. No. Szanowny panie Chmielewski, co ja powiedziałem w tym nieprawdę? Głosował pan przeciw? Głosował pan przeciw. Póki nie będzie pan odpowiadał na moje pytania, będę głosował zawsze przeciw. No to Dziękuję. głosuj. Więc mamy dzisiaj jasność tematu. Panu nie jest ważny interes gminy, tylko pan sobie ubzdurał coś i będzie głosował przeciw. Dziękuję za tą wypowiedź, bo to jest szczególna wypowiedź. Ja chcę To znać, jest szczególna wypowiedź. szanowny. ja Wójcie, ale- chcę znać pana zdanie. co- Jeśli pan nie odpowiada na moje pytania, nie mogę głosować pozytywnie. Nie wiem, w którym kierunku idzie Szanowny panie, polityka pan gminy. w temacie, i znowuż pan mnie pomawia i kłamie, pan w temacie zmiany budżetu i głosowania nad wprowadzeniem tych obiektów do dofinansowania nie pytał mnie pan jednym pytaniem. Co mi pan wmawia kolejnego? Przypomnij sobie pan sesję I absolutną. powiedziałem, że na i wotum kolejnej zaufania. sesji panu odpowiem i dzisiaj jest kolejna sesja normalna i pan dostanie na to pytanie. To jest odnośnie gospodarki No, dobrze, odpadami, panie wójcie, ale skończmy już a teraz nie tą- związane z tym. Ja wiem, że to pana boli. Ja wiem, że to pana boli. Pan robi w stosunku moim cały czas. Dobrze, panie wójcie. Podpisanie to- umów na renowację zbiorników wodnych. Tutaj otrzymaliśmy dotacje i zostały podpisane umowy na zbiorniki Ostrożna, Gawrony i Psary. I tutaj w niektórych przypadkach jest 100% dofinansowanie, w pozostałych jest udział gminy podzielony na współfinansowanie. I tutaj mamy podpisanie właśnie na umów na przebudowy tych zbiorników. Rozpoczęły się prace na boisku sportowym w Szatkowicach. Jest wymiana nawierzchni zielonej, sztucznej na Orliku. Również dodatkowe zadanie, które wprowadziliśmy do budżetu, to jest wybudowanie trybun i te zadania zostały rozpoczęte. Wykonano ogrodzenie zbiornika w Dąbrowie. Wykonano parking oraz chodnik do szkoły w Celestynowie. Była przebudowana droga, w związku z tym, żeby połączyć całość, należało to zrobić. Wykonano remont drogi w Prymusowej Woli, polnej drogi. Nie gaśnie. Utwardzono teren przy Centrum Integracji budynku OSP w Unewlu ze środków budżetu, Nie włącz. zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym. I to, co wcześniej powiedziałem, że prace już rozpoczęte przy budowie wodociągów w miejscowości Grążowice. Były obchody powiatowego Święta Policji, w których uczestniczyli samorządowcy, między innymi i ja uczestniczyłem. I odbyłem kilka wizyt, o których wcześniej już informowałem, w których byłem. Teraz wspólnie z panią wicewójt byliśmy w Ministerstwie Sportu u pana wiceministra Rasia w sprawie budowy obiektów turystycznych na terenie gminy. Również w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej pani wiceminister Katarzyna Nowakowska w sprawie spraw związanych z opieką społeczną i inwestycji, jak i również u ministra spraw wewnętrznych, wiceministra zajmującego się sprawami ochrony przeciwpożarowej i tutaj właśnie w sprawie przydzielenia samochodów. Chcę poinformować, że mamy 2 lekkie samochody i 1 ciężki. Również złożyłem wizytę na posiedzeniu Zarządu Województwa Łódzkiego. Miałem przyjemność się spotkać z całym zarządem i chcę powiedzieć że to jest coś innego, bo przez 5 lat poprzednie nie miałem możliwości spotkać się z panem marszałkiem województwa łódzkiego poprzednim. Akty nadania dziś przed sesją odbyły się akty nadania powierzenia stanowisk dyrektorów szkół, szkoły w Celestynowie, pani Joanna Janiszewska i w Prymusowej Woli pan Mirosław Kapusta. Również tutaj zdjęcie pamiątkowe, ale również odbyły się akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i otrzymali te awanse nauczyciele ze wszystkich szkół tutaj z terenu gminy
które spełniali wymogi. I tutaj pamiątkowe zdjęcie z tymi nauczycielami. I z takich największych sportowych wydarzeń to rodzinny piknik sportowo-ekologiczny Interiada. Tutaj głównym organizatorem był Intersławno Klub przy udziale gminy i środków Wojewódzkiego Funduszu na zadania ekologiczne, na takie informacje. Tutaj wszyscy uczestnicy, różne gry. Wspólne spotkanie z mieszkańcami sołectwa Ostrożna w ramach konkursu ogłoszonego przez Biedronkę. Koło gospodyń uczestniczyło w tym konkursie i cyklicznie robi spotkania z seniorami. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich, Gospodyni oraz panią Marianą Śmiechowską, przewodniczącą, został zorganizowany wyjazd nad morze przy udziale środków KRUS-u do Darłowa. I było podzielone na dwie grupy. Cyklicznie mammografia dla mieszkańców. Są to badania bezpłatne. I tutaj kolejny obóz naukowców z Japonii w Kamieniołowie, Owadów, Brzezinki, gdzie wspólnie z panem profesorem Błażejowskim, koordynatorem tego obozu, uczestniczyli na zajęciach. Dzięki dobrej współpracy z firmą Nordkalk, mimo że zakład jest czynny, można tak zorganizować pracę, że nie przeszkadza to prowadzeniom prac naukowych. I cały cykl imprez, bo skończyły się wakacje, należy podsumować. W Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się grupy dzieci z całej gminy, brały udział w różnych zajęciach, warsztatach. Oficjalnie rodzice podziękowali za zorganizowaną opiekę nad dziećmi. Dożynki wojewódzkie w Spale wróciły po kilkuletniej przerwie i ma być to cyklicznie już. Również brałem udział w tych dożynkach. I ta największa nasza impreza, dożynki gminne Sławno. Ocenę pozostawiam dla państwa. Według informacji, które uzyskałem w rozmowach, impreza bardzo udana, 24 sołectwa wystawiały i prezentowały w ramach konkursu potrawy regionalne, wspólne zabawy, zjeżdżalnie, piękne występy zespołów folklorystycznych z gminy Sławno, również naszych solistek, uzdolnionych dziewcząt i również gościnnie z gminy Tomaszów wystąpił zespół. I tutaj galeria zdjęć na poszczególnych stoiskach, 24, łącznie z starostami dożynek, wspólnie z radnymi, takie zdjęcia. Wspólnie ze wszystkimi stoiskami zostały wykonane. Informacja 24 września, jeżeli ktoś by chciał skorzystać. Parking przy Ochotniczej Straży Pożarnej w godzinach od 12 do 13. Jeżeli będzie potrzeba dłużej, to też badanie wzroku. I w niedzielę najbliższą zawody strażackie na boisku w Sławnie, natomiast 8 zlot strażacki w Prymusowej Woli, na które serdecznie w imieniu organizatorów zapraszam. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panie wójcie. Proszę bardzo, państwo radni, czy będą zapytania do pana wójta?
Nie widzę. Przechodzimy do punktu 5. Podpunkt A. Uchylająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla policji. Proszę pana wójta o zabranie głosu. Państwo Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie skierowanej tutaj do wójta i Rady Gminy Sławno, Rada Gminy Sławno podjęła uchwałę dotyczącą przydzielania środków na zakup radiowozu w kwocie 20 000 złotych. Po podjęciu tej uchwały komendant powiatowy Policji poinformował nas pismem, że w związku z tym, że nie wszystkie gminy podjęły takie uchwały, rezygnują z zakupu, bo nie poskładali środki. W związku z tym no, należy uchwałę uchylić jako bezprzedmiotową w temacie ze względu nierealizowania zakupu. I pozwolicie, że ja również, bo mam tu taki wpis pana radnego Waldemara Chmielewskiego, i informuje o sesji, no i w pozycji jest wycofanie dotacji dla policji. No i zobaczcie się, jak to się ma z rzeczywistością i z faktem. Uchwała Rady Gminy Sławno brzmi: uchyla się uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych, a nie wycofuje. I gra pan tymi słowami tak i wprowadza pan w błąd tych ludzi. Panie Przewodniczący, muszę się Moment. odnieść oczywiście do tego, co pan tutaj wójt teraz zacytował. Ze względu na to, że gmina ma doświadczenie w działaniu, uważam, że taką sprawę można było ustalić zdecydowanie wcześniej. Można było porozmawiać z ościennymi gminami, jak podchodzą do tego tematu. Ja nie wiem, czy to nie jest, jeśli to jest nielegalne, że nie można ustalić, że inne gminy będą nie przyznawały dotacji, no to dlaczego my poszliśmy w tym kierunku? Pan wójt też żongluje słowami. Może następnym razem będę przygotowywał wszystkie inwektywy, które były rzucone w moim kierunku. Dobrze. Panie radny, to nie jest pierwsza uchwała, którą podejmuje Rada na rzecz policji, komendy policji. Jeżeli policja wycofała z braku zdeklarowania środków przez inne gminy, to co my mamy ich nagabywać, namawiać? No, następnym razem pewnie złożą, może się dogadają i też położymy. Panie Dziękuję bardzo. Przewodniczący, ja mam prawo do swojej reklamy, prawda? Dobrze. No, Tylko tyle. No nie rozumiem, dlaczego to jest akurat temat do podjęcia w trakcie sesji. No, no jak? jeśli No pan... jest, jeżeli jest uchwała, trzeba wycofać, to musimy przecież na sesji wycofać. Musimy przegłosować to. Powinna była uchwała. Dobrze. Kończymy. Dobrze, no nie ma sprawy. Proszę o sprawdzenie kworum. Poproszę pana wójta o zabranie głosu. Państwo Przewodniczący, Panowie Radni, ja wiem, że może pan radny Chmielewski życzyłby sobie, żeby samorządy były poddane, ale samorządy to suwerenne jednostki organizacyjne. Znowu bzdury mówi, pomawienia i tak dalej. Zacznę używać tego pana słownictwa. Pomówienia. Ale proszę się zgłaszać o głos. No kurczę. Panie radny, no. Panie wójcie, dobrze, skończmy tę polemikę w tym temacie. Pan wójt próbuje dzisiaj naprawdę bardzo mocno atakować. To. No pan wójt w moim kierunku. No przecież no. to tylko wyłącznie reakcję spowoduje. No się nawzajem nie atakujcie. panowie radni, zdajcie sobie sprawę. Ja jestem człowiekiem, mam swoje emocje i muszę się wypowiadać. No ja rozumiem. Jeśli ktoś mnie boli, jeśli mnie coś boli, to ja o tym mówię szczerze, dyskutuję. I oczekuję partnera, a nie oczekuję kogoś, kto będzie Dobrze, tylko... Dobrze, no. Ale no to zachowujmy się zgodnie z porządkiem. Potem są sprawy różne, jeszcze można... Proszę o zabranie głosu pana Wiesława Kałkowskiego. Czy coś nie tego. I ja tylko króciutko chciałbym do kolegi tutaj pana radnego Chmielewskiego. Szanowny panie radny, tak jak pan mówi, że pan jest tylko człowiekiem i żeby można powiedzieć delikatniej się bardziej ustosunkować, to chciałbym zauważyć, że my też jesteśmy tylko ludźmi. I prosiłbym, bo naprawdę pan nadwyręża cierpliwość nie tylko tu, ale podejrzewam, że większość z nas. Raz, może pięknie pan to ujął tutaj przed chwilą, że ma pan prawo do reklamy. Tyle tylko, że sesja Rady Gminy to nie jest jakiś show czy kabaret. Jeżeli chce się człowiek reklamować w mediach społecznościowych,
bardzo proszę, ale tutaj to idzie na żywo i najwyraźniej wykorzystuje pan to do jakiejś promocji, ale wydaje mi się, że to nie jest poważne i też bym prosił w imieniu tutaj może wejdę troszeczkę w buty pana przewodniczącego. Zachowajmy przynajmniej ten dystans i kolejność wypowiedzi. Nie wchodźmy jeden drugiemu. Tutaj pan przewodniczący chyba każdemu udziela głos i może spokojnie się doczekać swojej kolejki. Dziękuję. Dziękuję, panie Jeszcze- przewodniczący. Bardzo krótki Ale komentarz króciutko, jeszcze w stosunku króciutko, do pana proszę. tutaj Kałkowskiego. No rozumiem pana Kałkowskiego tutaj też. Natomiast proszę, przypomnę państwu słowa, które powiedział pan Kałkowski, pan radny Kałkowski, w momencie, kiedy powiedzieliśmy, że nie byliśmy zaproszeni na jakieś tam spotkanie. A pan Kałkowski powiedział, pan radny, że zapraszani są tylko ważni i zainteresowani. Jeśli ktoś jest w komisji oświaty, no to powinien przynajmniej wiedzieć o tym, że jest w sprawie oświaty jakieś spotkanie. Tylko tyle, chociaż tyle. Natomiast takie insynuacje, że tylko ważni i zainteresowani, to świadczyło tak, jakbym Ale- ja był nieważny, niezainteresowany. Nie, No tak się nie robi. I proszę zauważyć, pani- że to właśnie są też te No. reakcje później, takie nerwowe. Panie radny, ale no, spotkania komisji są jawne i informacje są też przed komisją. Także Nie mówię o spotkaniach o- komisji, tylko w ogóle o spotkaniach, Dobrze. które się odbywały. Tutaj rozmawialiśmy właśnie z panem Dobrze. przy świadkach, także mam na to No też dobrze, ale to świadków. nie będziemy świadków używać do tego Także- spraw. A jeśli Y- chodzi o spotkania komisji, są jawne oczywiście, tylko że jeśli mówimy tutaj o spotkaniach komisji, no ja na wszystkie komisje nie będę chodził, wiadomo, No nie. przecież, prawda, no to szkoda czasu. Natomiast nie było informacji na ostatnie 2 sesjach o posiedzeniach Komisji Finansów. Taka moja tylko uwaga. W tablecie. No Przed sesją numer... musiało przed, być dzisiaj. nie, no proszę sprawdzić. Dzisiaj Nie, komisja... nie, finansów dzisiaj, była przed posiedzenia. dzisiejszą komisją było, tylko że Dobrze, nie będziemy nie było wracać. przed poprzednimi sesjami, nie było informacji o komisjach, o Komisji Finansów. Także Dobrze, dziękuję panu. Proszę o sprawdzenie kworum. Czytam projekt uchwały. Uchylającą uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla policji. Pomijam podstawę prawną. Rada Gminy Sławno uchwala co następuje. Paragraf pierwszy uchwala się uchwałę numer 4/19/20 Rady Gminy Sławno z dnia 16 lipca, uchyla się, przepraszam, 16 lipca 2024 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla policji. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierzchni wójtowi gminy Sławno. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję państwu. Przechodzimy do punktu 5, podpunkt B. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w letniej prognozie finansowej gminy Sławno na lata 2024-2034. Wszystkie projekty uchwał zostały omówione przez panią skarbnik przede wszystkim na komisjach, na spotkaniach. Myślę, że nie będzie takiej potrzeby już. Jeżeli wystąpi, to proszę ewentualnie zgłaszać ten problem. Proszę o odczytanie treści projektu uchwały. Panie Pan- przewodniczący, czy ja mogę mieć Nie pytanie? zauważyłem. Tak, czy Proszę ja mogę bardzo. mieć pytanie? Jedno, tak. Tutaj nie do pani skarbnik, bo pani skarbnik rzeczywiście na wszystkie pytania odpowiedziały, także przejrzałem oczywiście te dokumenty i jest tam sporo tych przesunięć pomiędzy działami, paragrafami. Ale pytanie takie ogólne, bo jak pan wójt wspomniał, nie było go na zeszłej sesji z uwagi na ważniejsze spotkania.
Ja tak ogólnie chciałem się zapytać właśnie o tą politykę gminy, bo tutaj tak, poprzednio zostało uwolnione 650 tysięcy ze względu na to, że część została przesunięta na kolejne lata. Z tego 400 tysięcy zostało no tak jakby wolne i można było pomniejszyć na przykład deficyt. W budżecie też oczywiście można to wyczytać, że jest na przykład 500 tysięcy przeznaczone na zakup działek. To jest kwota trochę ponad 500 tysięcy. No też można powiedzieć, że to też, jeśli nie skorzystalibyśmy z zakupu tej działki, czy działek, gruntu, Sprzedaż. to też można by było zmniejszyć deficyt. I mam takie pytanie właśnie, jak na koniec roku planujemy właśnie ten deficyt? Czy zgodnie z tym, co podpisaliśmy, znaczy zgodziliśmy się na umowę kredytową, czy mamy jakiś już plan teraz zmniejszenia tego deficytu na koniec roku? Dziękuję panu. Poproszę pana wójta o zabranie głosu. Państwo przewodniczący, panie i panowie radni. Odbierze pan znowu, że jakieś delegacje w stosunku do pana Jadena, ale myślę, że moje wytłumaczenie było już wielokrotne i to, co powiem przed chwilą, że u nas nie da się zaplanować i podaję panu przykład z dzisiejszego dnia. Zostało awansowanych 12 nauczycieli. W budżecie na dzień dzisiejszy nie mamy dla nich środków. Poplanowaliśmy budżet w oparciu o stan awansu zawodowego ubiegłoroczny. I teraz występują braki. I musimy zwiększyć wydatki w oświacie, bo obowiązek ciąży na gminie. Jeżeli są powołane jednostki, to należy im zabezpieczyć finansowanie. I to, co pan mówi o sprzedaży mienia, to są wszystko kalkulacje i szacunki. Bo szacunki się biorą z tego, że rzeczoznawca wycenia podstawową wartość tej działki, a w jakiej wersji ona pójdzie, czy w ogóle zostanie sprzedana, my nie wiemy. I dopiero koniec roku w sprawozdaniu wychodzi, co zostało wykonane, co nie zostało wykonane. Dziś możemy tylko szacunkowo. I jeżeli jesteśmy przy tym punkcie, to co pan pytał na poprzedniej sesji odnośnie gospodarki odpadami, i bardzo proszę, panie kierowniku, przedstawić punkt po punkcie uchwałę i to również, bo odpady, ja dzisiaj nie powiem, że do przetargu podaję 1000 ton, ale jak będzie odebrane 1200, to ja muszę za te 1200 zapłacić. I są dwa kierunki. Albo podwyższamy opłatę dla mieszkańców, albo pokrywamy z budżetu gminy, co daje ustawa nam takie prawo. Bo w założeniach pierwotnych funkcjonowania ustawy o gospodarce odpadami niestety nie można było dofinansowywać. Teraz możemy dofinansować. I pan zarzuca, że myśmy tam więcej wydali środków na odpady. Więc co? No według pana to ja powinienem dać projekt uchwały pod głosowanie i zwiększyć opłaty dla mieszkańców za śmieci, żeby wyrównać te środki, które więcej zapłaciliśmy za oddane śmieci. Nie, tak nie robimy, bo jeżeli są środki i jest możliwość, to dlaczego nie wesprzeć mieszkańców w tej dziedzinie? I proszę, panie kierowniku, uchwała po uchwale, jakie były przygotowane, wyjaśnimy panu, żeby już ten temat zakończyć. Dobrze, a jeszcze panie Ale- kierowniku, możemy jeszcze chwileczkę, bo ja bym tutaj... Ale proszę, panie radny, no przecież nie udzieliłem pana głosu. No, pan jest teraz Dobrze, odpowiedzi przepraszam. pana wójta i pana Przepraszam. kierownika. No zaraz będzie mógł pan zabrać. Ile razy jeszcze to mam powiedzieć? Proszę bardzo, panie kierowniku. Panowie Przewodniczący, Państwo Radni, w odpowiedzi na poruszony już temat zapytania radnego Chmielewskiego chciałem dość szczegółowo wyjaśnić, w jakim trybie naliczanie i ponoszenie kosztów za zagospodarowanie odpadów się odbywa. Tak, uchwałą nr 58 przez 375 przez 23 Rady Gminy Sławno z 28 lutego 2023 roku przyjęto stawki opłaty
Zagospodarowanie odpadami od mieszkańca obowiązujące od 1 kwietnia 2023 roku w wysokości 19 zł od osoby miesięcznie oczywiście. W postępowaniu przetargowym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres od 1 maja do 31 grudnia 2023 roku zaplanowana, szacowana ilość odpadów do odebrania wyniosła 672 tony. Planowane wpływy za odbiór i gospodarowanie odpadami przy tej stawce 19 zł od mieszkańca za okres maj-grudzień 2023 wyniosły 1 051 261 zł 20 groszy. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów na miesiąc maj-grudzień 2023 roku na kwotę 1 072 035 zł. Więc ta najniższa wybrana oferta na odbiór i zagospodarowanie odpadów była wyższa od planowanych dochodów o 20 733 zł 80 groszy. I tutaj weszła właśnie ta sytuacja wyrównania brakujących środków do kwoty przetargowej wynikających z planowanych wpływów z opłat od mieszkańców. Dla zachowania płynności regulowania należności za faktury miesięczne i niepodnoszenia właśnie po przetargu tej stawki z 19 zł w górę, uchwałą Rady nr 60 przez 369 tak przez 23 uchwała Rady została podjęta o pokryciu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 50 000 zł. Była to kwota wyższa niż ta różnica między planowanymi wpływami a kwotą przetargową z tego względu, że no nie da się, że tak powiem, to do kilograma określić, to do tony. Do kilograma nie tak. W związku z tym, że od kilku lat już gmina wnosi opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami w rozliczeniu masowym, nie szacunkowym, tak jak było to kilka lat wstecz, w tej chwili ponosimy opłaty za odbiór konkretnych ilości poszczególnych frakcji odpadów i oferta wykonawcy zawiera ceny jednostkowe za odbiór i zagospodarowanie każdej tony poszczególnej frakcji. Więc wartość przetargu i umowy wynika z rzeczywiście odebranej ilości odpadów i stawki za tonę przedstawionej w ofercie. I takie zapisy zarówno znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia, jak również w umowie z wykonawcą, gdzie określa się właśnie sposób regulowania wynikający z ilości i stawki za tonę. Natomiast to, co już tutaj Pan Wójt wspomniał, przy szacowaniu ilości odebranych odpadów na następny rok, bo najczęściej tak to się odbywa, że z końcem roku ogłaszany jest przetarg na rok następny, czy zabezpieczaniu środków, czy przeprowadzaniu postępowania przetargowego nie ma możliwości szczegółowego oszacowania ilości odpadów przewidywanych do odbioru w roku następnym. Bo tak jak nikt z nas nie jest w stanie wyliczyć, ile ze swojego gospodarstwa domowego wytworzy w przyszłym roku odpadów, tak my nie jesteśmy w stanie wyszacować, ile to będzie z 2000 gospodarstw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tu uzupełniając to jest tak, jak odniosę się tutaj do wszystkich ogółem. Czy ja jestem w stanie na początku roku określić co do kilograma, ile ja wyprodukuję w gospodarstwie odpadów? Nie. Również nie jesteśmy w stanie określić w skali gminy co do tony, ile mieszkańcy wyprodukują tych odpadów. Bo jest bezlimitowe odbierane odpady. Koniec. Tyle mam odpowiedzi. Uważam, że wyczerpujące.
Proszę. Tak, dziękuję. O, Proszę pana radnego. Tak, o zabranie dziękuję za głosu. przygotowanie tej odpowiedzi. Przeanalizuję na spokojnie, bo tutaj za dużo było danych, żeby tak na bieżąco reagować. Tutaj pan wójt przytacza najczęściej bardzo takie pozytywne przykłady. Ja mam pytanie właśnie odnośnie strażnic. Są 2 remizy w Olszowcu, prawda? I te 2 remizy, z tego co wiem, nie są w pełni wykorzystane i na pewno Straż Pożarna nie potrzebuje. Ale panie radny, czy to budynku. jest związane z Tak. odpadami? Tak, Tak? znaczy nie, to jest z budżetem związane, z planem No, ale to mamy finansowym odpady i na tak dalej. Mianowicie, jeśli mamy 2 budynki i jeden stoi nieużytecznie, czy jest nie w pełni wykorzystany, no to ponosimy niestety z tego tytułu koszty. To wpływa na nasz budżet docelowo. Tak samo chciałbym się zapytać właśnie o cel planów budowy strażnicy w Zachorzowie. Tam też mamy budynek i czy jest konieczne budowanie nowego? Czy tamten jest w takim stanie, który nie spełnia zupełnie kryteriów? I jaki jest plan, jeśli wybudujemy na wykorzystanie tego budynku, który jest obecnie? Dziękuję. To wpływa na budżet wszystko. To wpływa na Tak to, jest. jak my funkcjonujemy, bo majątek nasz powinien na nas pracować. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Poproszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Samorządu, pana Piotra Szczodrego. Panie Przewodniczący, Państwo radni. Panie Przewodniczący, ja mam wniosek, żebyśmy się trzymali stricte porządku dnia. Te pytania, które kolega zadaje, nijak się nie mieszczą w projekcie uchwały, nad którą w tej chwili debatujemy, więc jeśli ma kolega jakiekolwiek pytania, to wielokrotnie już prosiliśmy, pan przewodniczący i wszyscy prosili o to, żeby wstrzymać się do punktu ostatniego, sprawy różne i takie sprawy poruszać w sprawach różnych. Jesteśmy w tej chwili przy projekcie zmiany wieloletniej prognozie finansowej i bardzo proszę, żebyśmy się tego tematu trzymali. Dziękuję. Moment. Dobrze. Tak jest. Tak, bo się przedłuża czas. Jak jest porządek, to szybciej, sprawnie pójdzie. Wszyscy zrozumiemy, o co chodzi. Proszę bardzo, przechodzimy. Proszę o odczytanie treści projektu uchwały pana wiceprzewodniczącego. Uchwała Rady Gminy Sławno w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2024-2034. Pomijam podstawę prawną. Rada Gminy Sławno uchwala co następuje. Paragraf 1 w uchwale nr 73 łamane przez 434 łamane przez 23 Rady Gminy Sławno z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sławno na lata 2024-2034 wprowadzone późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Sławno na lata 2024-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sławno. Dziękuję. Stwierdzam kworum. Przechodzimy do głosowania treści projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Za przyjęciem projektu uchwały są 12 radnych, przeciw 1 głos, wstrzymujący 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Przechodzimy do punktu 5. Podpunkt C. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Proszę bardzo, pana wiceprzewodniczącego o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Sławno w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024. Pomijam podstawę prawną. Rada Gminy Sławno uchwala co następuje. Paragraf 1 w uchwale nr 73 łamane przez 435 łamane przez 23 Rady Gminy Sławno z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na 2024 rok zmienionej późniejszymi uchwałami wprowadza się następujące zmiany.
Podpunkt 1. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu z gminy zgodnie z załącznikiem nr 1. Podpunkt 2. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2. Podpunkt 3. Dokonuje się zmiany w załączniku inwestycyjnym na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3. Podpunkt 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy jest zgodny z załącznikiem nr 4. Podpunkt 5. Budżet po zmianach wynosi: podpunkt A. Dochody ogółem 57 280 826 zł i 76 groszy, w tym dochody bieżące 49 064 434 zł 80 groszy, w tym dochody majątkowe 8 216 391 zł 96 groszy. Podpunkt B. Wydatki ogóły wynoszą 64 099 407 zł i 43 grosze, w tym wydatki bieżące 47 876 103 zł 82 grosze, wydatki majątkowe 16 223 303 zł 61 groszy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sławno. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Stwierdzam kworum. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 1, wstrzymujący się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 5, podpunkt D. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Tomaszów Mazowiecki, Opoczno. Proszę pana wójta o zabranie głosu w tym temacie. Państwo Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, gmina Sławno znajduje się w obszarze miejskim obszarze funkcjonalnym. Z wiodącymi gminami to jest miasto Tomaszów Mazowiecki, miasto Opoczno i kilkanaście gmin z powiatu opoczyńskiego i tomaszowskiego należy do tego obszaru. I w tym obszarze będą alokowane środki na realizację zadań przez gminy. W tej chwili są ostateczne negocjacje, ustalenia, co będzie realizowane w ramach tego MOP-u i żeby już sfinalizować prawnie, należy zawrzeć porozumienie komunalne i Rada musi podjąć stosowną uchwałę o wyrażeniu zgody. Proszę o odczytanie treści projektu uchwały pana wiceprzewodniczącego Arkadiusza Kanapa. Uchwała Rady Gminy Sławno w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Tomaszów Mazowiecki Opoczno. Pomijam podstawę prawną. Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje. Paragraf 1. Punkt 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez gminę Sławno porozumienia międzygminnego z gminą Białaczów, gminą Drzewica, gminą Minowódz, gminą Lubochnia, gminą Mniszków, gminą Opoczno, gminą Paradyż, gminą Poświetne, gminą Rokiciny, gminą Rzeszyca, gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, gminą Tomaszów Mazowiecki i gminą Ujazd, powołującego Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki Opoczno. Podpunkt 2. Celem Związku ZIT jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki Opoczno, służąca realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT, o których mowa w artykule 30 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 24 czerwca 2021 roku, ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwości, Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji, Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i instrumentu wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami polityki wizowej.
Podpunkt 3. Upoważnia się wójta gminy Sławno do zawarcia porozumienia międzygminnego, o którym mowa w ustępie 1. Podpunkt 4. Porozumienie międzygminne, o którym mowa w ustępie 1, określać będzie zasady współpracy przy realizacji zadań w ramach Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszu Mazowiecki Opoczno. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sławno. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Stwierdzam kworum. Przechodzimy do głosowania nad treści projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Przechodzimy do punktu 5. Podpunkt E. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sławno położonych w miejscowości Unewel. Proszę pana wójta o zabranie głosu w tym temacie. Państwo Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, ja może omówię obydwie uchwały i kolejną też, bo to dotyczy tego samego zagadnienia, tylko w innych miejscowościach. I rozpocznę od Wygnanowa. Gmina Sławno jest w wyniku dokonanego zakupu działek od osób fizycznych w kwocie 3 996 tysięcy. Przepraszam, 399 600 zł z przeznaczeniem na Centrum Integracji, jak również pod budownictwo jednorodzinne. Dokonała podziału na 18 działek budowlanych i to, gdzie jest możliwość, bo to, co radny Chmielewski wcześniej powiedział, że powinno się tak działać, żeby to przynosiło efekty finansowe, więc daliśmy 400 tysięcy, jeżeli jest 15 działek do sprzedaży po 50, to wiadomo, że to będzie 900, wiadomo, że trzeba uzbroić, oświetlenie wykonać, ale ekonomia stanowi tą podstawę funkcjonowania samorządu i to jest takim przykładem od razu od ręki. Natomiast nie wszędzie się da, żeby jednostki takie jak ochotnicze straże pożarne przynosiły dochody, bo inny cel jest funkcjonowania tych jednostek. I tutaj, żebyśmy rozpoczęli procedurę dalszą dotyczącą wyceny, jest wniosek mój o podjęcie przez Radę uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, bo cel jest jeden, kierunek budownictwo jednorodzinne, wolno stojące budynki i to samo w przypadku Unewla, jak i również w przypadku Wygnanowa. Dziękuję panie wójcie. Czy będą pytania pana wójta? Proszę bardzo, pan radny Chmielewski. Szanowni Państwo, tutaj taki jeden komentarz, tylko wyłącznie nie będę dalej, nie mam pytań. Pan wójt tutaj mnie źle zrozumiał lub specjalnie coś powiedział nie tak. Nie chodzi mi o przynoszenie dochodów przez straże, tylko o to, że to będą pustostany. Także proszę się wypowiadać na temat. Dziękuję. Dziękuję panu. Dobra, proszę o odczytanie, przedstawienie projektu uchwały przez wiceprzewodniczącego pana Mariusza Śmigla. Uchwała Rady Gminy Sławno w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sławno położonych w miejscowości Unewel. Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Unewel stanowiących własność gminy Sławno objętą księgą wieczystą PT10 łamane przez 00024 łamane przez 3 oznaczonych numerami działek. Punkt 1. 375 łamane przez 6 o powierzchni 0,1612 hektara. Punkt 2. 375 przez 7 o powierzchni 0,1368 hektara. Punkt 3. 375 łamane przez 8 o powierzchni 0,1099 hektara.
Punkt czwarty 375 przez 9 o powierzchni 0,1475 hektara. Punkt piąty 375 przez 10 o powierzchni 0,1549 hektara. Punkt szósty 375 przez 11 o powierzchni 0,1583 hektara. Punkt siódmy 375 przez 12 o powierzchni 0,1194 hektara. Punkt ósmy 375 łamane przez 13 o powierzchni 0,1152 hektara. Punkt dziewiąty 375 łamane przez 14 o powierzchni 0,0940 hektara. Punkt dziesiąty 375 przez 15 o powierzchni 10 arów. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sławno. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Stwierdzam kworum. Przechodzimy do głosowania treści projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały? Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 1 głos. Wiem, że uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Przechodzimy do punktu 5, podpunkt F. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sławno, położonych w miejscowości Wygnanów. Została umówiona przez pana wójta. Przechodzimy do czytania. Proszę o przedstawienie treści projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Sławno w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sławno położonych w miejscowości Wygnanów. Rada Gminy Sławno uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sławno objętych księgą wieczystą PT10 łamane przez 00060 441 łamane przez 6 oznaczonych numerami działek. Punkt pierwszy. Działka nr 602 o powierzchni 9 arów. Punkt drugi. Działka nr 603 o powierzchni 9 arów. Punkt trzeci. Działka nr 604 o powierzchni 9 arów. Punkt czwarty. Działka nr 605 o powierzchni 9 arów. Punkt piąty. Działka nr 606 o powierzchni 9 arów. Punkt szósty. Działka nr 607 o powierzchni 9 arów. Punkt siódmy. Działka nr 608 o powierzchni 9 arów. Punkt ósmy. Działka nr 609 o powierzchni 9 arów. Punkt dziewiąty. Działka nr 610 o powierzchni 9 arów. Punkt 10. Działka nr 611 o powierzchni 9 arów. Punkt 11. Działka nr 602 o powierzchni 9 arów. Punkt 12. Działka nr 613 o powierzchni 9 arów. Punkt 13. Działka nr 604 o powierzchni 9 arów. Punkt 14. Działka nr 605 o powierzchni 9 arów. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sławno. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Stwierdzam kworum. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 1 głos. Wiem, że uchwała została podjęta. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. Sprawy różne. Ja na wstępie chciałem... Odpowiedź na wniosek o pewności ochotniczych straży pożarnych. Ale moment, chwileczkę. Może dajcie mi głos. Informacja. Wpłynęła projekt uchwały od klubu Wspólnota Mieszkaniowa Gminy Sławno. Mieszkańców, przepraszam bardzo, to było 9 lipca 2024 roku. Podpisał ten projekt pan przewodniczący klubu radnych, pan Chmielewski. I chciałbym tu poinformować, tą treść, ten projekt uchwały otrzymali radni na swoich komisjach. Chciałem poinformować, że to jest bardzo ważny temat i delikatny. Nie można tego robić pośpiesznie. Tym samym
proszę o chwilę uwagi. Najpierw odczytam tutaj poszczególne kwestie w tym temacie. Ustanowienie świętego patrona miast, gmin i powiatu, województwa i województw. Tytułem wprowadzenia. Gminy i powiaty, samorządy województw wykonują w bardzo szerokim zakresie zadania publiczne zmierzające do zaspokojenia potrzeb lokalnych wspólnot. Spektrum tych potrzeb sprawia, że w wielu dziedzinach wymagana i uzasadniana staje się współpraca z innymi podmiotami, np. organizacjami pozarządowymi. Przedmiotem poniższych rozważań jest współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z Kościołem Łacińskim, w szczególnym obszarze życia społecznego, który dotyka sfery religijnej. Wraz z reaktywowaniem samorządu terytorialnego po 1990 roku pojawiła się nie tylko konieczność odbudowy i rozbudowy lokalnej infrastruktury publicznej, ale na powrót wyraźnie stało się także podkreślenie więzi tożsamościowych i kulturowych. Istotnym symbolem integrującym wspólnoty samorządowe zostali święci patroni, tradycyjnie związani z danym miastem lub regionem, albo wybierani jako symbol wartości i celów zespalających daną wspólnotę samorządową. Bardzo wiele miast i szerszych terytoriów posiada współcześnie ustanowiony patronat osoby świętej lub błogosławionej Kościoła Łacińskiego. Należy dostrzec, że w procedurze wyboru i zatwierdzenia świętego patrona uczestniczą nie tylko władze kościelne, lecz również organy jednostek samorządowych, samorządu terytorialnego. Celem rozważań jest ustalenie statusu władz kościelnych oraz świeckich w procesie prowadzonym do zatwierdzenia świętego. I w dalszej części wybór ma być dokonany albo przez konsultacje, czyli głosowanie, albo przez prośby, czyli podpisy. Patroni mogą być wybierani przez duchownych i wiernych świeckich, a następnie ich decyzja powinna zostać zatwierdzona przez biskupa diecezjalnego lub inną kompetentną władzę kościelną. Ostateczną zgodę wyraża Kongregacja do Spraw Kultu i Dyscypliny Sakramentów. Wybór patrona powinien być uznany przez kompetentną władzę kościelną, to jest przez biskupa dla diecezji, przez konferencję biskupów dla prowincji kościelnej, regionu lub kraju. Ustanowienie patrona miejsca odbywa się w 3 etapach. Pierwszy etap to wybór patrona, drugi uznanie patrona, trzeci zatwierdzenie patrona. Wyboru patrona dokonuje wspólnota chrześcijańska, która składa się ze świeckich wiernych oraz duchownych. Ponieważ wiele gmin i powiatów czyniło już starania o ustanowienie świętego patrona, można zaobserwować pewną ustaloną praktykę. Inicjatywa ustanowienia patrona powinna pochodzić od społeczności lokalnej. W kościołach lub innych miejscach zbierane są podpisy pod petycją przygotowaną przez inicjatora, którymi najczęściej są miejscowi duchowni, stowarzyszenia lokalne, komitet społeczny, parafialna rada duszpasterska, rady rodziców, placówek oświatowych lub aktywiści społeczni. Następnie Rada Gminy obraduje nad petycją mieszkańców przedłożoną przez ich delegację. Uchwała popierająca wybór patrona miast lub gmin dokonany przez członków wspólnoty samorządowej zawiera na ogół propozycję ustanowienia konkretnego dnia w roku kalendarzowym jako święta patronalnego. Nadto w uchwale zamieszcza się upoważnienie dla prezydenta miasta, burmistrza lub wójta do wystąpienia do właściwych władz kościelnych o uznanie i zatwierdzenie wyboru świętego patrona. I już ostatnim. Zakończeniem pomyślnie przeprowadzonej procedury wyboru i zatwierdzenia świętego patrona jest uroczysta sesja Rady Gminy, Rady Miasta lub Gminy z udziałem gości oraz prelegentów przedstawiających sylwetkę świętego patrona i charakter czci, jaką jest otaczany przez mieszkańców. Podczas sesji następuje uroczysta promulgata wyboru patrona, bądź też w sposób formalny radni podejmują stosowną uchwałę. I teraz, panie radny, żeby państwa klubu, projekt uchwały państwa klubu tu nie stwierdza nic. No jest
tylko opinię księdza jednej i drugiej parafii. Nie ma tu poparcia społecznego. Także wie pan co, i mieszkańcy, jeżeli by pan popytał, to też nie wiedzą, o co chodzi. Nie wiedzą, że w ogóle coś takiego się może dziać. Także tutaj, no i jeszcze jedno, panowie. Ja mam taką broń, bo to na następnej sesji będzie wprowadzona do porządku obrad, bo to jest, mówię, żeby nie było wrzutka jakoś za poważny temat, żeby wrzucić w rozszerzenie porządku obrad sesji, jak na przykład dzisiejszej. Chciałbym tu wnioskować, żeby zorganizować spotkanie właśnie, konsultacje ze stroną Kościoła, to jest księżmi z naszej gminy. Może na początek, nie? Bo Tylko jeden komentarz. Akceptuję to, co pan teraz przeczytał. Nie, jedna rzecz tylko. Poparciem w czasie wyborów cieszyliśmy się ponad 40%. To było 43%, które głosowało na naszego kandydata na wójta. W związku z tym do bardzo dużego grona dotarła ta informacja. Tak, petycji nie przygotowaliśmy, natomiast szerokiemu gronu to publikowaliśmy. Także przedstawiłem tą propozycję podczas sesji, czytając właśnie. Także to też odsłon było dużo i wiem, że mieszkańcy o tym wiedzą. Trudno jest powiedzieć, dlaczego czasem odpowiadają, że nie wiedzą. Porozmawiajmy na spokojnie poza sesją na ten Tak temat, jest. dobrze? tak jest, bo mówię, czas na następnej sesji szybko przebiegnie i potem znowu się zderzymy z tym projektem, gołym projektem. Bez... Nie chciałbym, żeby to było na kolejną sesję, jeśli będzie za 2 tygodnie, prawda? To jest za mało czasu. Także jeśli Tak. podejmiemy decyzję, to Ale- żeby to było No to odpowiednia ilość czasu. Proponuję, spotkajmy się, ustalmy. jeszcze jedno, no Szczegóły. ale co zaproponowałem, wnioskuję o spotkanie z przedstawicielami Kościoła, naszej gminy, czyli księżmi, proboszczami, wikariami. Panie szerszym Przewodniczący, gronu. ja zaproszę tutaj też jeszcze na to krótkie spotkanie jakiegoś lokalnego historyka, znawcę tej materii i chciałbym, żeby panowie przewodniczący brali udział w tym spotkaniu, na którym no. ustalimy dalsze kroki działania. To jest ta procedura tutaj jest. Ja rozumiem, że procedura, ale no. tutaj jest bardzo Rozdzielna ważne, procedura ale i- tu jest i- bardzo ważna wola ludzi, Tak. wola społeczeństwa Prze- i przede wszystkim, no pan przeczytał tylko wyrywki, to oczywiście nie sposób czytać wyrywki też, i są różne kroki dochodzenia do tego, żeby patronem została dana konkretna osoba. Różne. Nie ma jednej konkretnej ścieżki. Nie ma jednej konkretnej jest- ścieżki, która tutaj była przedstawiona. Jest dużo dróg dochodzenia do tego. To była jedna z nich. Nie chcą panowie, Jest- na komisjach była negatywna opinia, w związku z tym załatwmy to inaczej. Dziękuję. Tak, są kościelna ścieżka cywilna, ale właśnie. Proszę pana Piotra Szczodrego, zabranie głosu. Po kolei, przepraszam. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, ja tylko naprawdę w krótkich słowach odniosę się do tego. Ta procedura konsultacji społecznych ma przede wszystkim za zadanie poznać opinię mieszkańców gminy, całej gminy, w sprawach istotnych i ważnych dla całej wspólnoty gminy. I przeprowadzenie takich konsultacji wtedy sprzyja podejmowaniu decyzji przez władze samorządowe w tym duchu akceptacji społecznej. Ja odrobiłem pewne lekcje i w okresie międzysesyjnym zapytałem ponad 60 osób, proszę pana. Spośród ponad 60 osób, które zapytałem, żadna z tych osób, również osób duchownych, księży z naszej gminy, nie słyszała o inicjatywie ustanowienia błogosławionego ojca Krzysztofika patronem gminy. Ponad 60 osób, nikt o takiej inicjatywie nie słyszał, natomiast kwestia tego typu, samą postać patrona, trudno powiedzieć, czy znało, ale kojarzyło 2 osoby i to osoby, które mają rodzinę w Zachorzowie, skąd ten błogosławiony pochodzi. To tyle w tym temacie. Dziękuję. Dziękuję panie Piotrze. Jeszcze pan, Dziękuję. Ja nie mam radny- żadnych dalszych nie, uwag. ale, także- ale jak pan stwierdził, że to jest głos społeczny potrzebny. Ale nie? Najważniejszy, nie? widocznie się spotykamy z inną grupą ludzi, odbiorców, prawda? No, To najważniejszy. tak może być. No, ale Także tak. zróbmy to A poza najwyżej- sesją, Ale w ustalmy tym temacie ustalmy Kościół zasady. podkreśla i
że najważniejszą sprawą jest potrzeba społeczna tego, tak? No. I taka jest- potrzeba została przez nas Dobrze. stwierdzona. No, Natomiast nie mamy tych stwierdzeń namacalnych. Proszę pana Wiesława Kałkowskiego o zabranie głosu. Ja tutaj akurat w pełni się zgodzę z kolegą radnym, bo też konsultowałem to u siebie z wyborcami i w zasadzie tylko jedna osoba, która coś słyszała, natomiast reszta w ogóle nie słyszała o tego typu inicjatywie bo powiedzmy sobie uczciwie szczerze, no nie każdy śledzi i ma czas, żeby śledzić tutaj posiedzenia Rady. I z tego bardzo dużo osób, z którymi rozmawiałem, było przeciwnych. Z prostej przyczyny. Pierwsze zadawali pytanie, a dlaczego akurat ta osoba? I tu jeszcze mam prośbę do pana przewodniczącego, bo może złe wrażenie odniosłem, ale tak jakby tutaj pan przewodniczący wnioskował o konsultacje z naszymi księżmi. Ja uważam, że jeżeli inicjatywa jest ze strony stowarzyszenia, to całą procedurę powinno procedować stowarzyszenie. Żeby tu Rada Gminy na tym etapie nie mamy o czym rozmawiać. Nie ma jednoznacznie stwierdzonych, że społeczeństwo to popiera, czyli nie ma tych podpisów. To jest po pierwsze. Pierwsze, jeżeli mamy tu rozmawiać na forum Rady Gminy, to rozpocznijmy od początku, czyli ustalmy, czy w ogóle chcemy patronat. Jeżeli ustalimy tutaj, że chcemy patronat, to rozpocznijmy konsultacje w poszczególnych miejscowościach, jakie są propozycje społeczne. Bo ta propozycja jest jednego stowarzyszenia. A może mają różnego rodzaju sołectwa, mają swoich ważnych patronów. Dlatego tak bym proponował, zanim wejdziemy tutaj na forum Rady, niech stowarzyszenie przygotuje to, co jest niezbędne, żebyśmy się mogli nad tematem pochylić. Tak Dziękuję. jest. Dzięki bardzo. To wszyscy zmierzamy jednak w stronę społeczności. Jak mnie nie patrzą, każdy swoją ścieżką, ale tu jest społeczność. Żeby się wypowiedziała społeczeństwo. Proszę bardzo. Proszę pana Piotra Szczodrego o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, przepraszam, o jednej rzeczy zapomniałem, a mianowicie jak się jest na sesji, a publiczność jest z tyłu, nie wszystko się słyszy, natomiast po odsłuchaniu sesji pewne rzeczy przychodzą, pewna refleksja przychodzi i rzeczywiście na sesji absolutoryjnej był jeden z mieszkańców, który zwracał się z takim pytaniem, a co ze sferą duchową? My to nawiązanie do wiary katolickiej mamy. Jest ten symbol nawet tutaj obecny na tej sali. To nie jest krzyż. To jest herb gminy. I w herbie gminy też mamy nawiązanie do wiary katolickiej, do osoby Najświętszej Marii Panny. Dziękuję. To w kwestii odpowiedzi temu panu, przepraszam, że w takim trybie, ale wcześniej nie było sposobności. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję za te wszystkie opinie, że w ogóle były jakieś opinie. W końcu jakiś projekt wzbudził jakieś emocje panów radnych i chęć dyskusji. Także będziemy kontynuować. Dziękuję. Te emocje doszły, bo pański klub złożył jeden projekt tak. I drugi projekt jest teraz złożony. I proszę pana wójta o zabranie głosu. Piotra. Państwo Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, ja tylko 2-3 zdania odnośnie potrzeby budowy ochotniczych straży pożarnych. Przed chwilą dyskutujemy o wszystkim, tylko nie ma przygotowanej podstawy do tego, żeby nadawać jakikolwiek tok. I ja mam prośbę do radnego Chmielewskiego, a działa w komisji
resortowej, żeby może pojechał w teren, zobaczył, jak te obiekty wyglądają, czy to spełnia wymogi, czy czasami nie urąga, tak na przykład jak w Zachorzowie, tym strażakom, którzy przyjadą z pożaru i nie mają się gdzie umyć, przebrać, tylko w tym garażu, gdzie stoi samochód. I wtedy może podyskutujemy, bo naprawdę pomysłów może być milion, możemy negować, możemy różne rzeczy robić, tylko niech pan pojedzie, z jednostkami się umówi, dokona. Co do Olszowca, to niech pan pojedzie, jaka była część przeznaczona na Ochotniczą Straż Pożarną. Jeden garaż i magazyn na paliwo. I to było całe zaplecze jednostki OSP. 80 kilka procent to jest świetlica i dom ludowy, który służy dla społeczności lokalnej. Że administratorem jest Ochotnicza Straż Pożarna, to jest inna sprawa. Kto zarządza i na jakich zasadach, no naprawdę mnie to nie interesuje, bo to jest przekazane w zarząd jednostki OSP. I powiem tak funkcjonują w jednostkach OSP i koła gospodyń i wszystko, jak funkcjonuje w Olszowcu, jak sobie uzgodnią. Ja to mówiłem pani radnej na ostatniej komisji. Wy macie sobie uzgodnić warunki korzystania z obiektu społecznego. I ja nie będę kontrolował, ani nie kontroluję, ani nie wnikam w to, jak sobie wieś to, czy jednostka OSP utrzymuje. Na dzień dzisiejszy stanowi to mienie gminy przekazane w zarząd jednostki OSP w Olszowcu i ona jest dysponentem. Natomiast na pewno jest potrzebny jeszcze wyremontowanie tego starego garażu po to, żeby pług do odśnieżania i magazyn takich rzeczy do utrzymania zimowego tam się znajdował. Co do Zachorzowa, to 80 kilka procent to jest dom ludowy i takie zamiary były. Później dobudowany był jeden garaż i również ani zaplecza socjalnego, ani nie ma nic. Natomiast z chwilą wybudowania strażnicy ta część garażowa będzie zaadaptowana na kuchnię. Takie są ustalenia z mieszkańcami, z kołem gospodyń i tak na zebraniach wiejskich to ustalono. I ja realizuję to, co jest ustalone. Jeszcze jeden krótki komentarz oczywiście. A jeden komentarz do tego, co pan wójt powiedział. To będzie kontynuacja. Ciągłość tematu, proszę bardzo. No. Właśnie, dziękuję serdecznie. Panie wójcie, ja być może zapoznałem się z logiką istnienia jednego i drugiego budynku i budowy, natomiast cały czas mnie martwi, że na początku wypowiedzi insynuuje pan moją nieznajomość. Dobrze, ustaliliśmy to już, że nie wiem, nie znam się i w związku z tym proszę przy kolejnych wypowiedziach nie insynuować, nie pomawiać mnie o niewiedzę. Pan jest w tym dobry. To gratuluję, naprawdę, pan to dobrze robi. Dobrze. Dobrze. Proszę bardzo o zabranie głosu. Moment też, tak. Mieszkańca Sławna, będącego dzisiaj na sali obrad. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa, Pana Przewodniczącego i członków Rady Gminy, Pana Wójta, zebranych Państwa. Chciałem zabrać głos w sprawie, która już jest, można powiedzieć, odgrzewanym kartoflem. Bo sprawa dotyczy wyborów ostatnich samorządowych. Ja mieszkam na Stałym Wąsku. Tutaj za płotem mam dom. Widać. I mój szwagier zadzwonił do mnie do Wiednia, zapytał, czy może powiesić baner swój i kolegi. Więc zapytałem go, na kogo chcesz kandydować? Do Rady Gminy. Kolega też? Też. Ja mówię, chłopie, do Rady Gminy możesz 10 banerów powiesić, bo ja zawsze byłem za inicjatywami oddolnymi, bo uznałem, że każdy wójt potrzebuje takie grono ludzi, którzy powiedzą coś, jakieś świeże pomysły będą mieli i tak dalej. Jakież było moje zdziwienie, jak ja przyjeżdżam, patrzę, a centralnie na mojej bramie wisi baner pana Bogusławskiego bodajże i ja czytam na wójta gminy. Ja mówię, halo, myśmy się na to nie umawiali. Ja powiedziałem mojemu szwagrowi, do Rady Gminy.
mam nadzieję, że na tyle rozgarnięty był, że rozumiał. Więc zdjąłem ten baner, zrolowałem i odwiozłem mojemu szwagrowi, mówiąc, że ma piękny płot u siebie, niech u siebie powiesi. Po czym zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Idę do sklepu, tutaj po zakupy. Podchodzi starsza pani i pluje mi pod nogi. Za chwilę ludzie, z którymi się witam, odwracają się ją z tego do mnie. Ja mówię, ludzie, co się stało? Przecież ja nic nikomu złego nie zrobiłem. Traf chciał, kilka dni później wisił u mnie nowy baner. Zdziwiony byłem bardzo, bo brama była otwarta, auto na podwórku, ja w domu, nikt nie przyszedł, nie pofatygował się, zapukać, zapytać, czy może wieszać. Patrzę, jakaś pani Małgorzata Kowalczyk, czy tam ktoś. Dzwonię do szwagra, on zaczyna mi się wypłakiwać, że to znajoma jego teścia z Zachorzewa i tak dalej. Mówię, dobra, patrzę do Rady Powiatu, niech sobie wisi. Bo do Rady Powiatu. I nie będzie tutaj brała udziału w żadnych tu gminnych sprawach, bo powiedziałem, ja się nie chcę z gminą kopać po kostkach. Ja tu przyjechałem spędzić moje ostatnie lata życia w spokoju i nie chcę z nikim toczyć wojen. Jakież było moje zdziwienie, jak kilka dni później dostałem od znajomego wydruk ze strony tej pani Kowalczyk. To jest szczyt bezczelności i niewdzięczności ze strony tej pani, na którym dwaj panowie, jakiś Strzałek i Chmielewski, co się dowiedziałem, pan Chmielewski jest tu obecny, wypisywali farmazony. Dlatego mówię, pan tak dużo mówił, panie Chmielewski, o hejcie, o jakichś tam pomówieniach. Pan jest mistrzem pomówień. Dlatego, że pan wypisywał bzdury, że ja jestem poplecznikiem wójta, sługusem z tym Strzałkiem, że jestem jakimś tam dupolizem i tak dalej, a ja wójta, pana wójta, poznałem tak naprawdę dopiero 16 sierpnia tego roku, bo przyszedłem do urzędu załatwić swoją sprawę prywatną. Dopiero go poznałem, bo do tej pory nasze kontakty ograniczały się tylko do tego dzień dobry, do widzenia przez płot. A pan zrobił ze mnie poplecznika wójta, sługusa jakiegoś i pan śmie jeszcze tu mówić ludziom o pomówieniach. Pan jest pierwszy hejter i pierwszy pomawiacz, panie Chmielewski. Tak, pierwszy. I wie pan co? Szczytem bezczelności było to, że jeszcze na stronie tej pani, która jej baner wisiał na moim płocie, wyście wypisywali takie bzdury. Wie pan, dlatego ja nie znam pana. Nie znam pana Bogusławskiego też. Znam Bogusławskiego Przemka, tego młodszego, z którym rozmawiałem kilka razy. Znam ich matkę, do której mam wielki szacunek. A pana nie znam. W życiu pana wcześniej nie widziałem na oczy. Więc skąd pan czerpał te informacje? Z kryształowej kuli? W usach pan, wie pan, wróżył? A jaki był problem? Przyjść do mnie, zapukać, panie, do jasnej cholery, czegoś pan zdjął ten baner. Mógł pan przyjść mnie zapytać. Pan tego nie zrobił. Pan od razu tezę postawił i sobie tą tezę wyjaśnił. I to jest, wie pan co, to jest szczyt świństwa, jaki pan mógł zrobić. Tak, proszę pana, bo ja na pana nie naskakiwałem. Ja panu nie ubliżałem. Nie mam zamiaru panu ubliżać, ale pan wjechał na mnie, osobiście, prywatnie na mnie pan wjechał, nie znając mnie nawet. Nie wiedząc, jakie ja mam poglądy, a każdy ma swoje poglądy i każdy ma do tego prawo. Pan też ma swoje poglądy. Ja nie przeczę, że pan ma prawo mieć do swoich poglądów. Każdy ma, ale zachowajmy jakiś standard. A nie to, że pan tutaj wykrzykuje, ten pomawia, tamten pomawia, ten zły, ten niedobry. Pan jeden kryształ. Kryształ najlepszy na świecie. Nie, proszę pana. Pan jest największym hejterem tej gminy. Dziękuję państwu. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Rafał Stępień. Radny. Chciałem się jeszcze odnieść tutaj do pana radnego Chmielewskiego, bo tak się składa, że jestem prezesem tej jednostki, której pan tutaj odmawia jakichkolwiek warunków
żebyśmy mieli. Tak, tak, pan tak właśnie pan powiedział. To ja około 10 września prawdopodobnie będziemy mieli komisję w Zachorzowie, ja pana tam zaprowadzę. I tak szczerze mówiąc, szkoda, że pan nie widział wczoraj nas, jak żeśmy przyjechali od pożaru. Jak wyglądamy? Bo nie mamy się tam gdzieś umyć, przebrać. Takie są warunki. Jest tylko część garażowa. A odnośnie jeszcze jednej sprawy, błogosławionego Henryka. Ja byłem na waszym zebraniu przedwyborczym i wiem, ile było ludzi. Także no, to nie było jakiekolwiek poparcie, powiedzmy, że całej miejscowości. I na tym chciałbym zakończyć. Byłem na tym zebraniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Chmielewski. W sprawach różnych. W sprawach różnych, tak. W sprawach różnych. Nie będę się do tego odnosił, bo tutaj pan jest taki odważny, bo przyszedł na sesję i wszyscy popierają. Chmielewski jest tylko zły. Ten jeden zły. No, tak czasem jest, że jak się obserwuje świat, to on nie wygląda tak, jak rzeczywiście jest. Czasem, tak jak ktoś mi tutaj powiedział, że kłamstwo 1000 razy powtarzane staje się prawdą. Nie, nigdy się kłamstwo prawdą nie stanie. Z jakichś powodów pan zdjął. Jeśli to prywatnie było, jest pan obrażony, bardzo przepraszam. Natomiast no, niepotrzebnie pan też się tak unosi, bo sprawa jest bardzo skomplikowana. Ale W niedzielę na Brzynkach pani podeszła i plunęła mi pod nogi. Czy pan to rozumie? To się ciągnie od wyborów do tej pory dzięki temu, że pan puścił taki hejt. a zapytał się pan, dlaczego tak jest? Ale Wie pan co? Pan się nie pofatygował, odwołać. Mógł pan napisać. Proszę pana, przepraszam. Proszę pana. Fałszywe informacje. I ja tutaj powiedziałem, że jestem do dyspozycji pana prawnika, wójta i jeśli chce, to powinien to przedsięwziąć jakieś kroki oficjalne. Skończmy ten temat. Jest to sprawa przykra i tak nie powinno się zdarzyć nigdy. Ja nie jestem pana wrogiem. Niech pan mi ani wierzy. dla drugiej Być strony. może pan jest bardzo przyzwoitym człowiekiem, ale ponosi pana fantazja i wie pan, i radziłbym, żeby zawsze, zanim pan zacznie snuć teorie spiskowe, spróbował pan zaczerpnąć informacji u źródła. Ja mogę panu I powiedzieć, wtedy będzie fajnie. ja mogę przyjść do pana i powiedzieć prosto w oczy, jaki mnie hejt spotkał. Ja nie, Proszę pana, ja ale tego mnie nie podnoszę. interesuje, W związku bo pan z tym- jest osobą związku z publiczną, tym ja emocje. nie. Ale- Pan to rozumie? Ja jestem osobą prywatną, pan jest osobą publiczną, bo No, pan jest w dziś- Radzie Gminy. Od dzisiaj pan I jest- jeżeli pan nas hejt spotyka, to przez to, że pan działa społecznie. I to jest zupełnie inna sprawa. Ale mnie hejt spotkał niezasłużenie, jako osobę prywatną zupełnie. Czy pan to rozumie? Tak, Dla- jest mi z mnie tego to nie powodu- sprawia żadnej przyjemności. Jest mi z tego powodu jak przykro, ja mówię naprawdę. dzień dobry jednemu panu, on odwraca się i mówi spierd tego, albo inna pani podchodzi, mówi sługusia tu wójta. Wie pan, i mi plują pod nogi do tej pory. Dlatego bardzo bym chciał, żeby pan tym swoim wszystkim przyjaciołom, tym swoim wyborcom przekazał, że to była moja prywatna, niezawisła decyzja, zdjęcie tego banera. Nikt mnie nie prosił, ani wójt, bo ja mówię, pierwszy raz z panem wójtem rozmawiałem dopiero 16 sierpnia tego roku. To już było dawno po wyborach. Więc bardzo Dobrze. proszę skorygować to i ja ze swojej strony zamykam sprawę. Chciałbym, Tak. żebyście państwo... Żeby nie powtarzać już. Dziękuję. Żeby nie powtarzać, ucinamy dyskusję. Proszę pana Piotra Szczodrego jeszcze o zabranie głosu. Może w tej dyskusji ostatni głos, panie przewodniczący, szanowni państwo. Dziękuję panu tutaj z publiczności, mieszkańcowi Sławno za takie słowa. Każdy z nas pewno obserwuje, że ta kampania była wyjątkowo agresywna. Ludzie byli pomawiani o kolaborację z Niemcami, o inne rzeczy. Nie spotkali się z żadnymi przeprosinami, czy na stronie stowarzyszenia, czy na stronie komitetu wyborczego. No niestety ta kampania wprowadziła tutaj coś, czego do tej pory w gminie Sławno nie było. Tak głębokie podziały społeczne,
które my teraz będziemy musieli zakopywać, tak? Będziemy musieli zakopywać i to czynimy, tak? A nie jest to proces łatwy. Kilkoma wypowiedziami można zrobić nieprzemyślanymi moim zdaniem, nieprawdziwymi, manipulowanie faktami, wprowadzić no, taki zamęt i to, że naprawdę sąsiad od sąsiada się odwraca, sąsiad sąsiadowi nie chce podać ręki. Także miejcie Państwo to na uwadze, że każdy wpis, to czy on się spotyka z Waszymi zwolennikami czy przeciwnikami, ma jakieś konsekwencje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przewodniczący, jeszcze proszę jedno pan pytanie, radny Chmielewski. jedno pytanie do pana wójta, bo oczekiwałem dzisiaj na sesji, że zostanie przedstawione nie tylko cały harmonogram, jak to się wydarzyło ze śmieciami, ale także kilka minut później, po tym, co pan się zobowiązał, że przedstawi odnośnie śmieci analizę, także było odnośnie Zakładu Usług Komunalnych, przygotowanie analizy przyczyn wzrostu, tam, jeśli dobrze pamiętam, 4-krotnego kosztów. Tam były głównie sprawy związane z wydatkami osobowymi. Także jeśli pan nie przygotował, proszę o przygotowanie tego na następny. Państwo Przewodniczący, Proszę, Panie i odniesienie Panowie się Radni, panu. jak mi pamięć dobrze wracam pamięcią, to ja informowałem, że wzrost cen w zakładzie komunalnym był spowodowany 400% wzrostem cen energii. Natomiast w Centrum Usług Wspólnych wzrost osobowy był ze względu na to, żeśmy przejęli obsługę jednostek organizacyjnych typu Gminna Biblioteka, Samorządowy Zakład Komunalny i Gminny Ośrodek Kultury, gdzie zlikwidowano tam stanowiska księgowych i połączono to w jedną jednostkę organizacyjną. Już informowałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Będą jeszcze jakieś pytania, zapytania, dyskusja? Nie widzę. Zamykam sesję Rady Gminy Sławno. Dziękuję Państwu za przybycie. Życzę miłego, już prawie popołudnia dzisiejszego dnia. Dziękuję bardzo. Też. Słońce